Cześć, dzisiaj pokażę Wam niesamowitą myszkę od marki Glorious. Będzie to niemała innowacja, ale o co chodzi zobaczycie za chwilkę. Ceny tej myszki macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Niesamowita myszka od Gloriousa. Dlaczego? No cóż, z kilku powodów, ale takim prawdziwym przełomem jest bateria. Można by powiedzieć, że wbudowana bateria, ale w tym przypadku nie jest wbudowana, jest wyjmowana i to jest ta innowacja. O wszystkim Wam za chwilkę opowiem, natomiast to wyjmowanie baterii myślę, że może to być taki game changer dla wielu osób, którym myszka w trakcie grania lubi się rozładować. Z tą myszką ten problem przestanie istnieć, natomiast gryzoń do najtańszych nie należy, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć już na początku, ale zobaczmy sobie po kolei, co ona potrafi i co mamy w zestawie. System Infinite Play, czyli bateria, którą łatwo wyjmiemy, zastąpimy drugą. Glorious model O3 Wireless. Jest niska waga, jest RGB, jest próbkowanie do 8000 Hz bezprzewodowo. Tak wygląda bok kartonika. Po drugiej stronie mamy pokazaną stację ładującą i baterię. I uwaga, pod przyciskami głównymi znajdziemy switche optyczne o żywotności aż 130 milionów kliknięć, więc bardzo dużo. Waga to 66 gramów, zaraz zważymy. Sensor BAMF 3.0 o wartościach DPI od 50 do 30 tysięcy. Bardzo dobre parametry. Po przewodzie myszka ma 1000 Hz bezprzewodowo do 8000 i 3 tryby łączności 2,4 GHz, Bluetooth i przewodowo. Łącznie mamy 6 przycisków i każda taka bateria wytrzyma 7 godzin, czyli łącznie mamy 14 godzin grania, czyli tak prawdę mówiąc niewiele. Fajna technologia, ale raczej będziemy te bateryjki często przekładać. Natomiast poprzez łączność Bluetooth mamy deklarowane do 30 godzin z racji tego, że będzie niższa częstotliwość próbkowania. I pozostałe elementy zestawu, naklejki, karta rejestracyjna i instrukcja. Bezprzewodowy dongielek, nie zabrakło logo Gloriousa. Solidny przewód w oplocie o długości 2 metrów, USB na USB typu C z paseczkiem do spięcia nadmiaru przewodu. Jest miękki i wytrzymały. No i sama baza, taka stacja ładująca z przyciskiem z kontrolkami. Tutaj mamy USB i USB typu C. Od spodu wygląda to tak. No i naciskamy, wychodzi nam bateria, a druga taka bateria jest w myszce, którą Wam zaraz pokażę, ale jeszcze przeprowadźmy ważenie. No, 68 OK, 66 podaje producent, moja waga nie jest aż tak dokładna. No i myszka symetryczna, 6 przycisków, bardzo dobrze wykonana, ciekawy kształt. Tutaj się unosi, a tu jest taka mocno ścięta. 2 przyciski boczne, logo Infinite Play. Mamy tutaj przestrzenie, gdzie będzie RGB, logo marki. Naciskamy i bateria nam z myszki się wysuwa. Tak to właśnie wygląda. Tak więc montaż jest niezwykle prosty. Z drugiej strony wygląda tak. Mamy tutaj logo model O3. Od spodu widzimy ślizgacze zabezpieczone tasiemkami, które trzeba zdjąć. I tutaj mamy taki przezroczysty element, gdzie widać styki i troszeczkę wnętrze tej myszki. Mocno wystająca rolka, gumowana. Działa bardzo precyzyjnie z przyhaczaniem. Działa jako przycisk wyraziście ze średnim oporem. No i te przełączniki optyczne pod przyciskami, duży skok, natomiast klik średnio twardy, bardzo przyjemny i przyciski boczne, które również działają naprawdę dobrze, z wyczuwalnym momentem oporu, bardzo precyzyjnie, przycisk do DPI na górze, również bardzo dobrze wyczuwalny klik i od spodu przycisk tutaj. Jak zdejmiemy sobie te tasiemki, to mamy 4 duże ślizgacze, ślizgacz wokół sensora, i jeszcze taki pomocniczy z tyłu, dzięki czemu ta myszka przy niskiej wadze po prostu płynie. Te ślizgacze są tak gładkie, tak dobre, że tutaj ta myszka przemieszcza się niezwykle lekko. No i jeszcze raz poszczególne przyciski boczne. DPI. Rolka. Przycisk. Przyciski główne. Równy i miarowy klik na całej powierzchni.
i przycisk od spodu. Jakość tworzywa naprawdę dobra, pomimo że jest to tylko plastik bez żadnych gripów, no to korzysta się bardzo dobrze. Myszka średniej wielkości, o dobrze wyprofilowanej bryle, bardzo wygodna do użytkowania dla graczy o średniej wielkości dłoni. No i teraz pokażę Wam software myszki, natomiast co muszę powiedzieć o tych bateriach, no faktycznie nie starczają na długo, jeśli chodzi o testy, tym bardziej jeśli mamy ustawione podświetlenie, wtedy ta bateria niestety pada szybko, bo te LEDy zabierają dużo energii. Gdybyśmy je wyłączyli, no to oczywiście będzie inna sytuacja. Natomiast myszka już nie wygląda tak bajerancko. Zaczniemy od końca tego software'u, ponieważ mamy tutaj także zakładkę Device Dock, ponieważ Device Dock, czyli ten nasz adapter, pokazuje tutaj ikonami, czy wszystko jest sparowane, jaki mamy polling rate, jaki mamy DPI, więc jak sobie na myszce będę klikać, to tutaj nam ten kolor też się zmienia. No i co ciekawe, możemy ustawić sobie funkcję tego przycisku. Ja ustawiłem sobie Battery Check, czyli jak naciskam, mam na myszce kolor zielony, to wiem, że ta bateria jest naładowana, ponieważ jeśli sobie tą bateryjkę wyjmę i podmienię na taką, która wiem, że jest rozładowana, no to tutaj to już samo mi mruga na czerwono, nie muszę nawet naciskać tej bazy, więc wiemy, że ta bateria już jest na wykończeniu. I teraz, jak wyjmę tą baterię i włożę do ładowania, to tutaj w base zapala się czerwone światełko, czyli że bateria jest słaba, że trzeba ją naładować. No i myszka ożywa, bateria się ładuje, więc wszystko tutaj wiemy. Tych funkcji do ustawienia na bazie jest naprawdę dużo, można tą funkcję także wyłączyć. U góry też mamy ikonki, wskaźniki, wersję firmware'u. Możemy w tej zakładce sobie także zmieniać funkcje, a na przykład S i Delete sobie ustawiłem do montażu filmów pod przyciski boczne i korzystało się z tego naprawdę dobrze. Funkcji oczywiście jest naprawdę dużo, funkcje klawiaturowe, myszkowe, multimedia, aplikacje i skróty, natomiast nie znalazłem funkcji makro. Oświetlenie, czyli poszczególne efekty, możemy też ustalić tutaj jasność w trybie przewodowym i bezprzewodowym, prędkość efektu. Mamy też podpowiedzi, jak szybko z poziomu myszki zarządzać tymi światełkami. Jeśli wyłączymy, oczywiście oszczędzamy wtedy mnóstwo energii. No i efekty po kolei, tryb nieziemski. Wyłączone LEDy, oddech. Oddech jednobarwny, wtedy oczywiście możemy sobie wybrać kolor, na przykład niebieski. Nieprzerwany oddech, czyli wtedy wygląda to tak. Efekt Ghost, który wygląda mniej więcej tak. Efekt Ferris. No i Cascade, to co widzieliście na początku. Natomiast mamy jeszcze Prismatic. To jest wtedy taki efekt. Następnie efekt Wave, czyli taka przeskakująca fala RGB. I efekt Ripple. Więc troszeczkę tutaj tego mamy. W zakładce Mouse Performance możemy ustawić do 6 skoków DPI. Minimalne DPI to 50, maksymalne 30 000, co już wiecie z początku filmu. Więc możemy to sobie precyzyjnie tutaj zaprogramować. Ustalić też na przykład kolor LEDu, ponieważ wtedy widzimy to i od spodu myszki, i na adapterze. Zakładka General Performance, czyli właściwe ustawienia na przewodzie do 1000 Hz, bezprzewodowo do 8000 Hz. Ja też w testach miałem tą wartość i ona też powoduje szybsze rozładowywanie się baterii, niż na przykład gdybyśmy ustawili sobie 250 czy 500 Hz, to ta myszka też dłużej wytrzyma na jednym ładowaniu, no ale moim zdaniem nie po to kupujemy myszkę z tej półki jakościowej i cenowej, żeby trzymać ją na 20% parametrów. Nie o to chyba chodzi. Motion Sync, czyli poprawienie gładkości ruchu przy wyższych DPI, przy szybszych ruchach. Mamy Lift of Distance do wyboru 0,7, 1 mm i 2 mm. Debounce Time dla przycisków lewego i prawego oraz dla innych i tryb Power Saving, czyli po jakim czasie ta myszka się po prostu wygasza w celu oszczędzania energii. Zakładka Moja mysz, gdzie mamy do wyboru do 3 profili. I w tej chwili widzimy tutaj, że w myszce ta bateria ma jakieś 3/4 mocy. Ładowanie trzeba przyznać, że trwa dość szybko, natomiast rozładowywanie przy pełnym podświetleniu, przy pełnych parametrach, no niestety też szybko. Ponieważ zdarzało się, że taka bateria nie przetrwała takiego jednego intensywnego dnia pracy, musiałem ją w międzyczasie zmieniać. Odnośnie parametru Lift of Distance to wszystko zgadza się w 100%. Na 0,7 nie działa na jednej płycie, a jedna płyta to jest 1,2 mm, czyli na 1 mm też nie powinno działać i faktycznie też tak jest.
Natomiast jak zrobię na 2 mm, to na jednej płycie powinno chwytać powierzchnię i dokładnie tak jest. I to samo na podkładce twardej na 2 mm działa, na 1 mm i na 0,7 nie działa. Nie występuje też żadna interpolacja, której wartości DPI byśmy nie wybrali. Oczywiście standardowo testowałem na 800, na 3000 i na maksymalnej, czyli 30 000. I tak samo jeśli chodzi o testy w Paincie, przy 8000 musi to już być Paint 3D, ponieważ zwykły Paint się po prostu gubi. Natomiast czuć precyzję, czuć próbkowanie. Teraz mamy 3000, bardzo precyzyjne okręgi, świetna kontrola ruchu. Kursor idzie dokładnie tam, gdzie tego chcemy. Kółka są idealne, nie ma tutaj żadnych artefaktów, anomalii. Jest po prostu bardzo dobrze, precyzyjnie. Przy 30 000 przydaje się technologia Motion Sync, bo tutaj już ciężko tego upilnować, ale mimo wszystko, zobaczcie, przy takim DPI jestem w stanie tutaj w miarę coś jeszcze ogarnąć. Artefakty nie są jakieś duże. I podobnie to wypada na podkładkach twardych, czyli chociażby plastikowych. Tutaj ruch jest jeszcze szybszy, ponieważ powierzchnia jest bardzo śliska, gładka, ale jest ok. Swoją drogą jestem ciekaw, czy ktoś z Was używa jeszcze podkładek twardych. Dajcie znać w komentarzu, bo mam wrażenie, że te podkładki to już jest niestety bardziej przeżytek. Już nie są tak popularne jak kiedyś. 3000, świetny ruch. No i bardzo szybkie 30 000, ale technologia Motion Sync robi tutaj robotę. Co prawda na tej powierzchni robią się większe artefakty na tych kółkach, bardziej postrzępione krawędzie, więc mimo wszystko sensory optyczne, nawet te takie najwyższej klasy, nieco lepiej radzą sobie na podkładkach materiałowych, czyli podkładkach miękkich. Ok, sprawdzamy teraz myszkę w Apex Legends. 800, bardzo płynny i precyzyjny ruch. Zobaczmy. Bez problemu wszystkie trafione. Na 3000 mamy już mega szybki ruch i tutaj tylko delikatne przesunięcie nadgarstkiem powoduje znaczną zmianę. Ale sprawdźmy. Ok. 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 Można szybko i precyzyjnie sobie celować. Akurat nie moja bajka, jeśli chodzi o wartości DPI, wolę te niższe. No ale precyzja sensora jest. Także jeśli chodzi o poprawność ruchu na 800, pełna kontrola na 3000, to już jedno przesunięcie myszki robi nam wiele obrotów, natomiast sensor zachowuje się bardzo dobrze. Wzięliście także przed chwilą, w trakcie grania w inną grę, podmianę w czasie rzeczywistym baterii. Można to zrobić tak naprawdę w kilka sekund, nawet jeśli jesteście w trakcie rozgrywki online, więc warto mieć tą bazę gdzieś pod ręką, blisko, gdyby myszka zaczęła się rozładowywać, ale muszę Wam wspomnieć o jeszcze jednej przydatnej rzeczy. Ponieważ zobaczcie, nawet jak wyjmę na chwilę baterię, to myszka przez chwilę mruga na czerwono, ale generalnie ona jeszcze cały czas działa. I to jest właśnie ten tryb Guardian, czyli wbudowana bateria, taka zapasowa, dodatkowa, która starczy na maksymalnie 10 godzin przy niższych parametrach, ale jednak mamy taką rezerwę na awaryjne sytuacje, więc jak najbardziej myszka cały czas działa, ale przy pełnych LEDach i przy 8000 Hz to na pewno nie będzie 10 godzin, tylko pewnie maksymalnie ze 2 godziny. Dlatego jak macie już naładowaną baterię, to warto ją sobie podmienić z powrotem i mamy znów zapewnionych na ładnych kilka godzin rozgrywki mocy, nawet na pełnych parametrach. Tak więc co do pracy myszki, co do sensora nie mam żadnych uwag. Czy motyw z bateriami Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu. Ok, podsumowując. Myszka sama w sobie technologicznie jest zaawansowana, jest to wyższa półka myszek, natomiast co do tego systemu z przekładanymi bateriami, to już ocenę pozostawiam Wam, czy jest to rewolucja, czy jest to tylko taki gadżet, ponieważ mamy co prawda 2 wymienne baterie, możemy w każdej chwili kontynuować grę, ale znowu czas pracy na jednym ładowaniu nie jest jakiś epicki. Tak więc tutaj technologia myślę, że ciekawa, ale jeszcze do rozwinięcia, do udoskonalenia. Natomiast myszka sama w sobie bardzo ciekawa i powiem szczerze, że dobrze się testowało. Natomiast jeśli chodzi o cenę, no to też ta myszka do tanich nie należy. Za jakiś czas pewnie stanieje, na chwilę obecną jest jak jest. Pamiętajcie, że aktualne ceny i ceny promocyjne macie w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, czy udostępnić film. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę.
Trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.